Witam wszystkich serdecznie. Dziś chciałbym zaprosić na odcinek o gupikach. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać dziką formę El Tigre. Gupiki El Tigre pochodzą z Wenezueli, z regionu Campoma. Występują w rzece El Tigre. Tuż obok jest też miasto, które się podobnie nazywa. Zobaczcie sobie. Niestety nie udało mi się znaleźć zdjęć samej rzeki. Może za mało szukałem. Jeżeli uda Wam się znaleźć, to poprosiłbym o jakiś link, chętnie sobie ją zobaczę, ten habitat. Rzeka El Tigre, pomimo tego, że jest zlokalizowana w regionie Campoma, nie ma połączenia z laguną Campoma. Świetną cechą tych ryb jest ich stabilność genetyczna. Niewiele wśród nich rodzi się odmieńców. Co jakiś czas pojawiają się jakieś rybki, jak to u gupików, ale to naprawdę nie jest aż tak wielki problem jak w przypadku form hodowlanych. Niezwykle ciekawie ubarwione ryby. Mam te gupiki już od jakichś 8 lat. Co ciekawe, podobnież samiczki tych gupików mają czarną plamkę na płetwie grzbietowej. No, moje ryby nigdy takiej plamki nie posiadały. Nie wiem, czy to wynik jakiejś hybrydyzacji, czy po prostu mam taką formę, której samice mają przeźroczystą tą płetwę grzbietową. Samczyki są identyczne. Myślę, że po prostu to jakaś lokalniejsza forma albo wynik po prostu mutacji genetycznej u ryb, które zdobyłem dawno temu, czyli 8 lat temu. Często, przepraszam, muszę sobie z ostrością poradzić. Tutaj chciałem Wam pokazać najczęstszą mutację, którą zaobserwowałem u tej odmiany gupików. Są to różne formy leucyzmu. Jak widzicie, ta rybka to nie albinos, ona ma czarne oczka, natomiast jej ciało nie produkuje zupełnie czarnego barwnika, dlatego jest takie żółte. Nie produkuje melaniny. Ryby, które w wyniku tego wyrastają, jeżeli jest to samiec, to potrafią dość efektownie wyglądać, ponieważ mimo wszystko zachowują czerwone centki i zielone, w związku z czym no, mamy takiego żelka, który jest nakrapiany zielono-czerwono. Bardzo ładnie to wygląda. Natomiast czarnego nie ma w ogóle. Wadą jest to, że zazwyczaj samce tych rybek są bezpłodne. Także no, ciężko, żeby przekazały tą cechę, na której nam zależy. Natomiast samice można skrzyżować z innymi samcami gupika i zazwyczaj rodzi się wtedy około od 30 do 50% tych takich leucystycznych w różnym stopniu. Bo oczywiście jeżeli chodzi o bielactwo różnego rodzaju, jednym właśnie z rodzajów bielactwa jest leucyzm, czyli nieprodukowanie w skórze zwierzęcia tego czarnego barwnika melaniny. Innym jest albinizm,
gdzie no, w ogóle żadnego barwnika ciało nie produkuje i oczy są wtedy takiej rybki czerwone, ale są różne jeszcze pośrednie, także to dosyć skomplikowane. Dość łatwe i odporne gupiki. Muszę cofnąć. Dość łatwe i odporne gupiki znoszą wodę w zasadzie od miękkiej do bardzo twardej. Przepraszam, na chwilę muszę się czegoś napić. A więc, tak jak powiedziałem, znoszą wodę od miękkiej, bo trzymałem je na wodzie poniżej 200 ppm, do bardzo, bardzo twardej. Wcześniej tutaj miałem 2000 ppm, teraz jest 1500. Jak widać, w takim zbiorniku mało co rośnie. Cofnę. Jedyna roślina, która daje rady, to Sagittaria. No i glony sobie porastają wszelkie możliwe stałe części zbiornika. No ale jest tutaj też sporo krewetek, które te glony szczygą sobie. A może w piątek zrobimy sobie odcinek o krewetce Macrobrachium. Zrobię kolejny upgrade na temat tych krewetek. Może, o, nawet widzę tam młodą krewetkę, która ucieka. Ale nie odbiegajmy od tematu. W wodzie miękkiej te ryby karłowaceją, od razu wam to mówię. Dlatego no, prawie że wymarły mi w pewnym momencie. Tym bardziej, że wpuściłem je sobie do zbiornika BW, gdzie jeszcze miały do tego kwaśną wodę. Najlepiej czują się w wodzie od neutralnej do lekko zasadowej, 7,5 do 8 maksimum. Jeżeli chodzi o GH, to według mnie najlepsze jest pomiędzy 15 a 30, ale osobiście obecnie teraz tutaj zmniejszyłem twardej wody i GH tutaj jest około 15, KH będzie 7-8, może nawet więcej 10. Dość dużo tu jest wapienia w postaci wapienia rafowego, stąd te wszystkie dziury. Kurczę, ale się odbijam, sorry. No tutaj mi się ciężko filmuje w tym akwarium akurat. Jeżeli chodzi o temperaturę, to optymalna według mnie jest między 24 a 26 stopni. Przy czym ryby znoszą temperaturę nawet 20 stopni, ale wtedy się nie rozmnażają. To samo właśnie tyczy się wody miękkiej. Owszem, rozmnażają się, ale ryb jest coraz mniej i generalnie ogólnie są coraz mniejsze te ryby. No, takie rachityczne się z czasem robią. Dlatego no, z moich obserwacji wynika, że lepsza, twardsza woda niż miększa. Tutaj mają dość twardą wodę. pH tutaj jest około 8. Jak widać, ryby dobrze się czują. Polecam tą formę, bo naprawdę jest ładna i chyba najłatwiejsza z dzikich form do zdobycia. Od lat jest topowa. Przygotowując się do filmu, znalazłem taką informację, że wszystkie ryby, jakie są obecnie dostępne w handlu, pochodzą od jednej osoby, która je złowiła w potoku El Tigre. W opisie jest imię i nazwisko tej osoby. Nie wiem, w jakim języku powinienem czytać to nazwisko, więc nie umiem go odczytać prawidłowo. Proszę sobie sprawdzić, jeżeli Was to interesuje. Ryby początkowo mogą polować na rybek, ale jak widzicie tutaj u mnie nie polują już. To jest dość częste zjawisko, jeżeli chodzi o gupiki.
Na początku mogą właśnie w małym zbiorniku polować na młode, ale z czasem przestają się tymi młodymi interesować, o ile oczywiście są odpowiednio karmione. Obecnie nie ingeruję tutaj w żaden sposób. Za jakiś czas odłowię sobie tego leucystycznego głupika, no i zobaczymy, gdzieś go dam. Może coś ciekawego z niego wyrośnie. Albo samica jak będzie, no to można ją będzie spróbować skrzyżować z czymś. Najlepiej, żeby było kolorowe, bo wtedy najwięcej koloru wyjdzie na samcach. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Następnym razem zaprezentuję kolejną z moich dzikich form, a później pokażę moje kolejne dwie hodowlane, czyli Santa Maria Bleeding Heart i głupiki Japan Blue. Natomiast na dzisiaj to wszystko. Polecam te endlery. Naprawdę przy pewnej dozie chęci idzie je dostać. To najpopularniejszy gatunek tych dzikich głupików. Zdarza się nawet w sieciówkach. Także naprawdę polecam rybki, bo są twarde i śliczne naprawdę. No i do tego dzika forma. Pozdrawiam i cześć.